Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem poświęcony będzie bramie wjazdowej na posesję. Z uwagi na fakt, iż zagadnienie jest dość rozbudowane, więc podzielę go na dwie części. Jedna to będzie rzecz dotycząca samej bramy i sposobu jej montażu, natomiast druga poświęcona będzie automatyce i samym siłownikom. Jeżeli chodzi o tą konkretną bramę, jak widać, dwuskrzydłowa, panelowa, przestrzeń, w jakiej jest zamontowana, to 6 metrów, słupki 12, przestrzeń na furtkę to jest 110 i na bramę zostało około 4,5. Dlaczego takie wymiary? No jeżeli chodzi o słupki, to 12 cm podyktowane było tymi właśnie mocowaniami. Chodziło mi o to, żeby sposób ich montażu nie sprawiał jakichś tam wielkich trudności. 110 na furtkę w zupełności wystarcza. Jest to wymiar, który nie sprawia najmniejszych problemów, czy z rowerem przejście, czy taczka, czy niesienie jakichś większych rzeczy. Nie potrzeba otwierać bramy, a tym samym jest wygoda w funkcjonowaniu. Póki co zostawiłem z jednej strony klamkę, ale to dlatego, że prace jeszcze trwają i jest to po prostu dla mnie ułatwienie, jeżeli chodzi o wchodzenie i wychodzenie na posesję. Docelowo tu będzie zlikwidowany i zamontowany oczywiście pochwyt. Jeżeli chodzi o dalszą konstrukcję, same słupki mają grubość 4 mm. Uznałem, że ta grubość będzie wystarczająca, jeżeli chodzi o to, aby dalsze użytkowanie nie sprawiało żadnych problemów. Widziałem, że w niektórych bramach mają 2,5, 3, ale to zdecydowanie wydawało mi się za mało, dlatego 4 mm. 2 mm to jest cała blacha użyta do bramy i furtki. Stabilna konstrukcja w zupełności wystarcza, ta grubość nie stanowi najmniejszych problemów. Fajną rzeczą tutaj właśnie jest ta listwa, ten panel 8 cm około do montażu właśnie uchwytów od siłowników. Rzecz o tyle fajna, że nie wymaga żadnego przewiercania na zewnątrz, a tym samym wszystkie elementy montażowe są po stronie wewnętrznej i bardzo fajnie, jeżeli chodzi o użytkowanie. Wysokość panela to jest około 10 cm, a przestrzeń pomiędzy nimi jakieś 4,5. Podyktowane było to tym, że nie chciałem, żeby brama stanowiła jakąś wielką płachtę, na którą powietrze by dość intensywnie oddziaływało. W zupełności fajnie, jak widać, zakrywa. Ja mieszkam w lesie, więc nie ma tu jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o konieczność zakrywania tego, co się dzieje od strony ulicy. Tak więc te wymiary w zupełności się sprawdzają. Sama wysokość bramy to jest około 175 cm. Myślę, że to jest w zupełności wystarczające. Czy przestrzeń 4,5, około 4,5 metra jest wystarczająca, jeżeli chodzi o wjazd na posesję? W zupełności. Zarówno dla pojazdów osobowych, jak i dostawczych. Ta brama otwiera się do wewnątrz, więc na posesję nie ma tutaj najmniejszych problemów z wjazdem, wyjazdem. Jeden bok jest odrobinę szerzej otwierany, bo tam około 100-105 stopni, natomiast ten drugi od strony płotu oczywiście tylko na 90 i w zupełności zapewnia to doskonały wjazd na posesję, a tym samym w funkcjonowaniu nie ma najmniejszych problemów. Jeżeli chodzi o montaż bramy, oczywiście można kopać doły pod słupy i próbować to jakoś zazbroić, zamontować. Niemniej jednak u mnie teren jest piaszczysty, więc tego typu montowanie nie wchodzi w rachubę. Dlatego zdecydowałem się na ławę. Ławę też można na kilka sposobów. Widziałem, że część ludzi robi zbrojenie u góry ławy i na słupy. Ja natomiast zostało mi trochę drutu z budowy. Zdecydowałem się na obsadzenie słupów na 2 belkach mocujących, czyli zbrojenie na dole i zbrojenie na górze ławy. Oczywiście ława poniżej strefy przemarzania, u mnie jest to około 1,20 m. Drut 12, szczemiączka to jest 6, drut 6
i bez najmniejszego problemu to się sprawdza. Przy okazji sam sposób montażu jest dosyć ułatwiony. Jeżeli chodzi o wysokość bramy od kostki, to jest około 4,5-5 cm. Myślę, że jest to w zupełności wystarczająca wysokość, zapewniająca swobodę w użytkowaniu podczas zimy, bo wiadomo, że ten śnieg może napadać, więc zawsze jakaś tam warstwa może zostać zgarnięta, a i zwierzęta domowe też nie mają łatwego życia, jeżeli chodzi o wyjście. Jak widać, u nas ostatnio trochę padało, więc próbowałem się wstrzelić między poszczególne deszcze, więc brama nie wygląda może najczyściej, ale chyba nie do końca o to chodzi. Chodzi o jej funkcjonalność. Co do zawiasów zwykłe, nic tutaj nie było kombinowane, tak jak w zestawach dawali, taki był montaż i to się dosyć fajnie sprawdza. Brama użytkowana już 2 lata, nie było najmniejszych problemów, czy to w zimę, czy w lato. Mogę z czystym sumieniem to rozwiązanie polecić. Brama, jak widać, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz prezentuje się dość fajnie. Spełnia moje w pełni oczekiwania. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że jest to brama panelowa, grubość blachy 2 mm, więc nie stanowi jakiejś większej bariery, jeżeli ktoś by chciał to pokonać, ale swoją funkcję spełnia. Jak widać, 4,5 metra jest wystarczającą szerokością, by samochody osobowe, dostawcze, ale również i puszek mogły sobie spokojnie wchodzić bez najmniejszych problemów. Użytkowanie tego typu bramy nie stwarza najmniejszych problemów. Czy dzisiaj poleciłbym to rozwiązanie? Oczywiście tak. Zwróciłbym tylko uwagę na użyte materiały i sposób malowania oraz zabezpieczenia przed korozją, ale jak najbardziej tak, z czystym sumieniem polecam to rozwiązanie wszystkim tym, którzy mogą zastosować bramę dwuskrzydłową. Na tym byśmy skończyli. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę w komentarzach. Postaram się, czy to w formie komentarzy, czy w formie następnego filmu, pewne zagadnienia poruszyć. A ja już dzisiaj zapraszam na kolejną część poświęconą automatyce i zagadnieniom związanym z wyborem siłowników. Dzisiaj dziękuję, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia wszystkim, cześć.